Dzisiaj mija rok, pierwszy rok jak na YouTubie istnieje mój kanał Szalejemy i Siejemy. Tego dnia go zarejestrowałam. Wprawdzie pierwszą poradę zamieściłam dopiero ostatniego dnia miesiąca, ale bardzo zależało mi na tym, aby był to 13. Dla wielu osób jest to data pechowa, ale dla mnie zawsze była szczęśliwą. Z tej okazji, w podziękowaniu za Waszą aktywność, chciałam Wam dać coś wyjątkowego. Od początku wiedziałam, co to będzie. Odżywka cudo, głównie do pomidorów, ale ja ją stosuję i do innych roślin, papryki, ogórków, bakłażanów. Kiedy dostałam informację o niej wraz z dokładnym jej składem, podzieliłam się z moją przyjaciółką. Zastosowałyśmy ją w swoich ogrodach. Efekt był wprost porażający. Krzaki łamały się od owoców. Minął rok i moja przyjaciółka zadzwoniła przerażona, że gdzieś się zgubiła. Już nie chciała bez niej uprawiać roślin. 2 lata temu powiedziałam o niej wielu znajomym. Efekt wszystkich zadziwił. Krzaki nie chorowały, plonowały do późnej jesieni, gałęzie pomimo przerzedzania ilości zawiązków łamały się od pomidorów. Ich sąsiedzi i znajomi również nie wierzyli w to, co widzieli. Teraz przyszedł czas, aby Was z nią zapoznać. To jest mój prezent na tę rocznicę, a więc zapraszam. Odżywka cudo dla pomidorów. Bardzo ważne są dokładne proporcje. Dlaczego nazywają ją cudo sposobem? Ponieważ powoduje ona zwiększenie zawiązywania owoców, chroni przed chorobami oraz zwiększa przyrost zielonej masy. Tak zwane 3 w 1, czyli przy jednorazowym zastosowaniu tego roztworu możemy kompleksowo wspomóc nasze rośliny. Po jej zastosowaniu wszelkie kwiaty powinny zawiązać owoce, chyba że oprysk był niedokładny. Niezależnie od niej należy dostarczać naszym pomidorom odżywkę pod korzeń, aby roślinie nie zabrakło potrzebnych mikro i makroelementów. Do przygotowania jej będziemy potrzebowali kwas borowy, ale nie boraks, 1 do 1,5 grama. Zwiększa zawiązywanie kwiatów, powoduje lepsze narastanie nowych przyrostów i tym podobne. Jod, czyli popularna jodyna, 60 kropel, chroni przed zachorowaniami grzybowymi. Mocznik, stołowa łyżka, dokarmianie liści zwiększa ich zieloną masę. Nadmanganian potasu musi być ciemne zabarwienie w 200 ml wody, ale nie czarne. Chroni przed chorobami. Mleko 200-250 ml jako przylepiec, aby odżywka przykleiła się do liści, a nie od razu spływała. Dodatkowo mleko zawiera kwaśnomleczne bakterie. Od razu sprostowanie. 200 ml mleka, jeśli jest to mleko prosto od krowy, i 250, jeżeli kupione w sklepie. No i będziemy potrzebowali jeszcze słoik. Rozpoczynamy od kwasu borowego. On nie rozpuszcza się w zimnej wodzie. Trzeba dobrze go rozpuścić w szklance gorącej wody. Mieszamy, aż żadna grudka nie zostanie na dnie. Dodajemy odrobinę nadmanganianu potasu i jeszcze raz mieszamy. Do słoika wlewamy mleko, które wszystkie pozostałe składniki przylepi do liści, aby były tam jak najdłużej, i rozpuszczony kwas borowy z nadmanganianem. Teraz potrzebujemy 60 kropli jodyny. Ze względu na to, aby ciągle tego nie liczyć, ja ustaliłam, że nabierając strzykawkę potrzebujemy 1,6 cm3, nie kwadratowe, tylko sześcienne. Jod chroni przed zachorowaniami, a jeżeli już one są, to zatrzymuje ich rozwój. Na koniec dodajemy pełną łyżkę mocznika, ale bez górki. Całość bardzo dobrze musimy wymieszać. Tym roztworem osiągniemy kilka celów.
to jest ochronę przed zachorowaniami, prawidłowy rozwój krzaków, zawiązywanie zalążków, a w efekcie dużo większe plony. Przelewamy to do opryskiwacza i dodajemy wody, tak aby uzyskać 10 litrów płynu. Stosujemy to 2 do 3 razy w sezonie, tak co około 10 dni. Teraz musimy dokładnie, bardzo dokładnie spryskać nasze pomidory. Gdy pierwszy raz zobaczyłam efekty, byłam jak porażona, ale mam nadzieję, że Wy również napiszecie do mnie o swoich spostrzeżeniach po zastosowaniu naszej cudownej mikstury. Jak zawsze życzę Wam, aby krzaki uginały się od oblężenia owocami. To był prezent, jaki przygotowałam dla Was z okazji pierwszej rocznicy istnienia mojego kanału Szalejemy i Siejemy. A teraz chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów o tym, jakie są moje priorytety. Zapraszam. Metody, które opisuję w moich poradach, zawsze potwierdzam w swoich uprawach, chociaż nie są one całkowicie moje. Wynikają one z doświadczenia wielu pokoleń, takie z dziada, pradziada, które przekazywane są w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Jak wiemy, kiedyś nie było tylu środków wspomagających uprawy, więc ludzie musieli radzić sobie sami. Często było to metodą prób i błędów, ale w końcowym efekcie wyniki były rewelacyjne. W większości podstawą było to, co mieli wokół siebie, czyli główne zastosowanie ziół i produkty, które mieli w domu, takie jak sól, drożdże, różnego rodzaju kasze, skorupki jaj, sodę, mleko i inne. Jest ich dużo, dlatego nie będę ich wszystkich wymieniać, ale znajdziecie je w moich poradach. Wiem, że często budzą i będą budzić w niektórych osobach różnego rodzaju kontrowersje, ponieważ często są one inne niż te znane powszechnie. Współczesne uprawy opierają się głównie na środkach dostępnych w sklepach, w większości chemicznych. Może i będą one nieraz skuteczniejsze, ale czy zdrowsze? Czy naprawdę chcemy fundować sobie i swojej rodzinie problemy zdrowotne, ponieważ dojdą kolejne szkodliwe substancje w i tak zanieczyszczonym środowisku? Zgodzę się, że nieraz coś trzeba, ale w moich poradach unikam ich i ograniczam do minimum. Moim priorytetem jest zdrowie, czyli uprawy ekologiczne, w miarę możliwości w stopniu maksymalnym. Dlatego stawiam główny nacisk na profilaktykę, bo ona jest najważniejsza i w większości nie mamy później problemów z chorobami naszych upraw. Dlatego jeżeli są osoby, a mam nadzieję, że jest ich coraz więcej, ponieważ i ludzie są coraz bardziej tego świadomi, to zapraszam do mojego kanału. I jednocześnie chciałabym powiedzieć, że osoby mające inne priorytety nie znajdą w nim niczego dla siebie. Dlaczego? Ponieważ wszystko, co ekologiczne, jest dużo trudniejsze w uprawie. Koszty są wyższe, widzimy to również w sklepach ze zdrową żywnością, ale czy zdrowie ma swoją cenę? A po drugie, podaję Wam przepisy często bezpłatne lub kosztujące naprawdę niewiele, na które każdy może sobie pozwolić. Dlatego stawiam nacisk na profilaktykę, bo tylko ona może nam w tym pomóc.